Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku wracamy do mojego tunera AS215 i podsumujemy sobie, jakie prace zostały tutaj wykonane. Jak pamiętacie, tuner ten miał trochę kłopotów. W pierwszej kolejności żeśmy ustalili, jaka jest częstotliwość pośrednia naszego toru FM. Pokazałem Wam metodę, jaką stosuję do ustalenia tej częstotliwości. W tej chwili mamy ją tutaj wypisaną. Różni się ona troszeczkę od pierwowzoru, ponieważ zdecydowałem się na wymianę filtrów ceramicznych na lepszej jakości. To są filtry TDK. Następnie miałem kłopoty z układem UL1200. Akurat w moim przypadku to był układ Hitachi, ale to jest odpowiednik. I powiem Wam, że te problemy nie wynikały z samego układu, lecz ze stereo dekodera. A film, który nagrałem, link do niego zobaczycie na górze ekranu. Jednocześnie obalając pierwszą usterkę związaną z układem UL1200, napotkałem na kolejną. Wadą układu UL1200 jest to, że ma on niezrównoważone napięcie 0 detektora. Krótko mówiąc, nie możemy ustawić zera detektora przy najmniejszym poziomie zniekształceń nieliniowych. Jeżeli ustawimy najmniejszy poziom zniekształceń nieliniowych, to nie mamy zera detektora. Zero detektora musimy jak gdyby ściągnąć sztucznie, ale powoduje to nieznaczny, co prawda, ale mimo wszystko wzrost zniekształceń nieliniowych. Odnośnie samego strojenia zerodetektora pokazywałem Wam metodę pomiaru napięć, ale tak naprawdę w tego typu tunerach, czyli z dyskryminatorem kwadraturowym, który posiada przesuwnik fazy, zero detektora stroimy na minimum zniekształceń nieliniowych. Ale w tym celu oczywiście trzeba posiadać odpowiednie oprzyrządowanie. Ja dysponuję jak na razie tylko miernikiem PMZ-11, ale sprawuje on się całkiem dobrze. Krótko mówiąc, zero detektora ustawiamy na minimum zniekształceń nieliniowych cewką L5, a ze względu na to, że mamy nieskompensowane napięcie niezrównoważenia na wyjściu detektora kwadraturowego, to zero detektora sprowadzamy do autentycznego zera poprzez regulacją cewką, dławikiem L6. I na tym kończymy po prostu naszą procedurę strojeniową. W tunerze oczywiście wyregulowałem cały tor stereodekodera. W tej chwili mamy tutaj wstawiony układ TCA4500A, ale to tylko z tego względu, że po prostu zakupiłem partię tych układów, no i chciałem zobaczyć, czy one są sprawne, bo to wiadomo, jak to jest przy dzisiejszych zakupach u MyFriendów. No i wlutowałem podstawkę. Zamiast UL1621 podstawiłem TCA. No i okazało się, że te układy są bardzo dobre. Przy regulacji toru
stereodekodera. Oczywiście posłużyłem się stereokoderem. Ja posiadam stereodekoder K936. Co prawda sam stereokoder muszę troszeczkę podregulować, ponieważ na wyjściu mam zbyt dużo, moim zdaniem, podnośnej 38 kHz i troszeczkę muszę kanały wyrównać, ale to w swoim czasie. A tutaj oczywiście też wyrównałem oba kanały. Ustawiłem odpowiedni zatrzask pętli PLL, no i oczywiście filtry 19 kHz. W tunerze został oczywiście również wyregulowany cały tor AM, zarówno obwody wejściowe, zakresy pracy heterodyny na falach średnich i krótkich oraz tor pośredniej częstotliwości. No i powiem Wam, że za pomocą generatora tylko to nie tak łatwo ten tor zestroić prawidłowo. Strojenie na maksimum sygnału akurat tutaj nie bardzo się sprawdza, ponieważ możemy wtedy uzyskać zbyt wąskie pasmo przenoszenia toru. Czyli tutaj najlepsza metoda to jest metoda wobuloskopowa. Ja oczywiście posłużyłem się wobulatorem NWT200. Dodatkowo również wyregulowałem cewki na antenie ferytowej. Ponadto musiałem wymienić przewody, ponieważ jeden był uszkodzony. Nie miałem odbioru na zakresie jednych fal. Ustawione zostały oczywiście wskaźniki. No i cóż, posłuchajmy, czy coś nam tutaj gra. W tej chwili mam włączone wyciszanie. Powiem tylko, że u mnie wyciszanie w tej chwili po modyfikacjach załącza również automatyczną regulację częstotliwości. Także jak kręcę gałką w tej chwili, już niewymagane jest takie precyzyjne dostrajanie się. Po prostu zakres chwytania został odpowiednio dobrany. 16. Jak informowanie do swojej wsi? Cześć Aniu. Cześć. Podwójnego zastosowania. To polecam. No i między innymi także wczorajsze. Jak widzicie, mam tutaj dostępne stacje o różnym poziomie sygnału. Zobaczymy, jak nam dociąga ARC. Z jednej strony z drugiej strony. Wybrani właśnie. I talonowymi modami. Na audycji Aktualności Dnia. Drodzy Państwo, przed nami Portal Nowiny ekonomiki i finansowej. Szansę zaprezentowania tego. To po co byłby rap? Jak widzicie, wszystko odbiera bardzo ładnie, czyściutko. Oczywiście odbiera mi moje stacje DX-owe. Ale jaka jest czułość tego tunera, przekonamy się w dalszej części filmu. No a teraz przeprowadzimy pomiar czułości tunera. Znowu mamy sygnał doprowadzony do tunera o wartości normowej 1 mV. Tuner mamy oczywiście
dostrojony do stereokodera. Pomiar w trybie mono. Mamy w tej chwili 400 mniej więcej 20 mV sygnału na wyjściu gniazda DIN. No i będziemy załączali tłumik i zobaczymy, do jakiego poziomu dojdziemy. 20 dB, 40, no 60 to już jest za dużo. Wracamy na 40, 50 dB, 55 mamy w tej chwili, ale sprawdzimy, jaki mamy poziom szumów. No, mamy za wysoki, bo przy 20 mV na wyjściu to mniej więcej 21 mV powinien być poziom szumów, czyli zmniejszamy o 5 dB. W tej chwili mamy 50 dB. Znowu przełączamy się na sygnał i załączamy 52 dB, 54 dB, tylko sama nośna. No i tutaj mamy 40 mniej więcej mV, minus 2 dB. To jest ok. O, i tak będzie dobrze. Zobaczymy, jak mamy z sygnałem modulującym. Elegancki sygnał. No to odczytamy nasze tłumienie. Mamy 20, 40, 50, 2, 4, ale ten był załączony, czyli 3. 53 dB. dB to mamy 3,16 mikrowolta razy 3 to 0,7, 2,2 mikrowolta. Taką mamy czułość tego tunera. A co teraz możemy jeszcze sprawdzić? Sprawdzimy, jaki jest poziom wyciszania. Tutaj zerujemy wszystko. O tak zrobimy, to jest stan początkowy. Załączamy wyciszanie. Obserwujemy sygnał. I załączamy 20 dB, 40, 50, 55. Już mamy wyciszanie aktywne. 52, 54. No, czyli tak pomiędzy 54 a 55. To jest 55. No to 55 to jest poziom wyciszania. A 55 to znowu 3,16 razy 5, 0,56. Tu się równa 1,8 mikrowolta. Robimy pomiar zniekształceń nieliniowych tunera. Ze stereodekodera mamy doprowadzony sygnał normowy 1 mV. Pomiar przeprowadzamy z gniazda DIN. Jeden kanał doprowadziłem do oscyloskopu w celu kontroli sygnału, a na drugim robimy właściwy
pomiar. Po naciśnięciu tego przycisku ustawiamy sygnał na pełne wychylenie skali. Mamy to już i w tej chwili naciskamy ten przycisk i patrzymy. Częstotliwość zgadza się, 1 kHz, więc tutaj nic nie musimy przestawiać. Możemy zmniejszyć zakres. Wskazówka opada, zmniejszamy zakres dalej. Mamy 3%. W tej chwili 1%. No i mamy mniej więcej 0,43-4% zniekształcenia THD plus N, bo APM-Z11 mierzy właśnie zniekształcenia nieliniowe wraz z szumami. No i ja teraz proponowałbym taką sztuczkę, że przełączymy się na samonośną i zobaczcie, tu już sygnału nie mamy, a w tej chwili mamy mniej więcej 0,16, 18 do 20. No to weźmiemy tak 0,18 i to są szumy, czyli 0,44 minus 0,18 to się równa 0,26, czyli takie mamy zniekształcenia THD. Niestety mniejszych już tutaj mi się nie udało ustawić, ale myślę, że są całkiem. Niektórzy z Was mogliby się zapytać, jeżeli nie mierzymy napięć na wyjściu detektora, no to jak ustawiamy 0? No właśnie, jeżeli jesteś tego ciekaw, zapraszam do wspierania mojego kanału. Przygotuję odpowiedni film, gdzie pokażę, w jaki sposób to zrobić. No i powiem, że żadnego woltomierza nie będę do tego wykorzystywał. Ponadto w tym filmie dowiesz się również, na czym polegała usterka związana niby z tym dziwnym zachowaniem układu UL1200. Wszystko to przedstawię i wyjaśnię Wam w tym filmie. Także zapraszam do wspierania mojego kanału. Ponadto być może niektórzy z Was zauważyli, że mam tutaj wstawiony taki dodatkowy układ. Po co to jest ten układ? Jak go tutaj odpowiednio zainstalować? Też dowiecie się w filmie dla moich wspierających. Zapraszam, będzie ciekawie. Jest jedna rzecz, o której chciałbym Wam również wspomnieć, mianowicie to jest tuner AS215, ale układ ARW miał on wykonany taki, jaki jest na schematach tunerów AS211D. I powiem Wam, że ten układ z tunera AS211D praktycznie nie pracuje. Ja tam nie zauważyłem żadnego wpływu tego ARW przy podawaniu małych i dużych sygnałów na AM-ie. Więc przerobiłem po prostu ten układ, czyli właściwie wróciłem, jak gdyby, może nie wróciłem, tylko dostosowałem moją płytę bazową tunera do postaci takiej,
jaka powinna być. Przeróbki są naprawdę nieduże, a układ ARW w tym nowym wykonaniu już pracuje prawidłowo. W takim końcowym podsumowaniu powiem Wam, że tak, ten egzemplarz tunera gra w tej chwili bardzo fajnie, ale tak ogólnie to jest to układowo bardzo uboga wersja tunera. Nawet zobaczcie, nigdzie tutaj w opisie nie ma, że to jest sprzęt klasy Hi-Fi. Nie wiem dlaczego, ale moim zdaniem tuner ten został sztucznie zubożony o pewne elementy, które powinny w nim wystąpić. No ale cóż, lata, w których był produkowany, to były lata chude naszej gospodarki, więc nie dziwota, że coś takiego zrobiono. Sama wieża jest bardzo fajna, nieduża, a naprawdę potrafi pokój średnich rozmiarów bardzo dobrze nagłośnić. No i nie zajmuje dużo miejsca przede wszystkim. Jednak w porównaniu do wersji eksportowej, czyli Bruns, to naprawdę jest niebo a ziemia. Bruns to jest zupełnie inny tuner, tylko w takiej samej obudowie. Zresztą wzmacniacz i magnetofon też mają znaczne różnice. No i chyba na tym bym zakończył podsumowanie prac z tego tunera. Jeżeli Wam się film podobał, poproszę o subskrypcję kanału, lajkowanie, udostępnianie moich filmów w mediach społecznościowych, aby kanał mój się mógł dalej rozwijać, a to na pewno będzie z korzyścią dla nas wszystkich. Dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie.